Siemaneczko wszystkim, z tej strony Łukasz Szczęsny z Bolą a Bike. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie, czym różni się rower gravel od zwykłego roweru. Często zarzuca się, że rower gravel jest po prostu przerośniętą szosówką. Więc dzisiaj udowodnię Wam, że wcale tak nie jest. Ale na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału. Macie guzik na dole. Prosimy też o jakąś łapkę w górę, fajny komentarz. Będziemy bardzo wdzięczni. Pierwszą, bardzo oczywistą rzeczą jest zmieniona geometria ramy, która pozwala zmieścić szersze opony. Nie jest to takie oczywiste, bo gdybyśmy mieli do czynienia z przerośniętą szosówką, to byśmy mogli wstawić jedynie opony maksymalnie do 35 mm. W ramach typu gravel geometria jest na tyle zmieniona, że opony, które możemy wstawić, zaczynają się wręcz od 35 mm i idą w górę. Tutaj zależnie od geometrii, gdy mamy taką klasyczną geometrię, będą to opony maksymalnie do 42 mm. W rowerach typu gravel standardem stało się mocowanie na tak zwaną sztywną oś. Ma to ogromny szereg zalet, szczególnie przy mocowaniu tylnego koła, ponieważ raz zamocowane koło będzie zawsze w tej samej pozycji. Takiej możliwości nie daje nam rozwiązanie mocowania na śrubę czy na samozamykacz. I tutaj ma to kluczowe znaczenie, bo jeśli będziemy jeździli w terenie i powiedzmy złapiemy gumę na tylnym kole, będziemy musieli wyjąć koło, wymienić dętkę i zamontować z powrotem koło. Jednak nawet gdybyśmy bardzo mocno się starali, koło będzie zamontowane milimetr, parę milimetrów inaczej niż wcześniej było zamontowane, co zmienia położenie kasety względem przerzutki i cały mechanizm może nam lekko się w tym momencie rozregulować. Sztywna oś daje nam 100% pewności, że koło, które było wcześniej zamontowane w tej pozycji, gdy je jeszcze raz zamontujemy, będzie wciąż w tym samym miejscu, co niweluje do zera możliwość rozregulowania całego napędu, co może być kluczową opcją przy dłuższych wyprawach, gdzie nie mamy możliwości zajechania do serwisu rowerowego i precyzyjnego ustawienia przerzutek. Następną rzeczą, którą wyróżnia rowery typu gravel od innych, są mocowania na bidony. Standardem w rowerach typu gravel stały się mocowania na 2 bidony, a w wielu przypadkach mamy wręcz aż 3 mocowania na bidony, co pozwala przejechać dłuższy dystans bez postoju na tak zwane uzupełnienie płynów. Kierownice gravelowe mają większą tak zwaną flarę, czyli są szersze i bardziej wysunięte w bok, co pozwala na fajniejszą, lepszą, stabilną pozycję rąk w trakcie jazdy i rower zbytnio nam wtedy nie ucieka. Jednym minusem tego rozwiązania jest to, że klamkomanetki nie są położone prosto, tylko są trochę bardziej zakrzywione, no ale nie ma rozwiązań, które są idealne. Następnym rozwiązaniem różniące ramy typu gravel jest obniżona mufa supportu. I mufa supportowa obniżona daje nam szereg zalet, a szczególnie gdy jedziemy z sakwami, rower jest wtedy bardziej stabilny i lepiej pokonuje przeszkody w trudnym terenie. Następną fajną rzeczą w rowerach typu gravel jest zmieniona geometria ramy, a szczególnie chodzi mi tutaj o główkę sterową. Główka sterowa jest wyżej położona niż główka sterowa na przykład w ramach szosowych. Nie bez przyczyny. Na rowerach typu gravel
często pokonujemy grube kilometry i zależy nam na bardziej wygodnej pozycji, bardziej wyprostowanej, niż na pozycji sportowej, która jest bardziej położona. I ostatnią rzeczą wyróżniającą rowery typu gravel jest szereg mocowań na bagażniki, koszyki i inne tego typu rzeczy. Ma to szereg zastosowań i zalet. Rowerem typu gravel nie wybieramy się często jak rowerem szosowym na szybką przejażdżkę, tylko często są to długie kilometry gdzieś w jakimś lżejszym terenie. Więc wtedy wypadało nam, by się zabrać z większym bagażem. I właśnie rower typu gravel powstał po to, by jeździć nim na długie wyprawy i zabierać ze sobą bagaż. W kwestii podsumowania, jak widzicie, rower typu gravel znacząco różni się od innych konstrukcji, a szczególnie konstrukcji szosowych. Więc jeżeli wybieracie swój rower gravel, pamiętajcie, by uwzględnić w wyborze te wszystkie podpunkty i czy rama lub rower, który chcecie kupić, spełnia te wszystkie standardy roweru typu gravel.